Jesteśmy właśnie przy Lavender Pit, czyli kopalni odkrywkowej miedzi, nazwanej na cześć menadżera tej kopalni Harrisona Lavendera, który na początku lat 50. wpadł na pomysł, jak przekształcić starą, nie przynoszącą zysków kopalnię złoty interes. Ta dziura, którą widzicie za mną, ona ma 1,2 km² i jest głęboka na 274 metry. Do 1974 roku wyprodukowano tutaj 600 000 ton miedzi, a takie metale szlachetne jak złoto czy srebro albo turkusy były elementami ubocznymi produkcji. Jesteśmy właśnie na ulicy Erie Street i jest to bardzo sławna ulica, ponieważ zachowała ona swoją autentyczność z lat 50. Są tutaj budynki i samochody z tego okresu. To, co jest też interesującego, to to, że kiedyś było tu miasteczko Lowell, które później zostało wchłonięte przez Bisbee, a jeżeli chodzi o tą ulicę, to jest jedyna ulica, która została ze Starego Miasta. Pozostała część miasta została pochłonięta przez kopalnię, która znajduje się za nami. Ludzi jest tutaj full. Znaleźliśmy parking na początku miasta za $7. Polecamy z niego skorzystać, bo dalej tylko gorzej. W sklepach tutaj można znaleźć dosłownie wszystko. Przed chwilą oglądałem stare kamery, a teraz oglądam jakieś figurki. Ja po was tu wrócę, chyba że znajdę jakieś lepsze. To co, idziemy na serniczek? No to czekamy, aż otworzą.
Miasteczko Bisbee powstało w 1880 roku i w tym momencie ma 5000 mieszkańców. Latem 1877 roku grupa wojskowych zwiadowców i mały oddział kawalerii USA zostały wysłane w okolicy Góry Mułów w celu wytropienia poszukiwanych od dawna zbiegłych Apachów. W grupie znajdował się jeden cywil, bardzo ceniony tropiciel Jack Dunn, który zamiast tropów Apachów wypatrzył leżące na powierzchni minerały, świadczące wyraźnie o tym, że tutaj w okolicy może znajdować się srebro, a być może nawet złoto. Bisbee miało jednak więcej szczęścia niż się wydaje. Srebra i złoto, o których marzyli pierwsi przybysze, tutaj nie znaleziono. Znaleziono tylko trochę, ale nie były to jakieś legendarne ilości. Znaleziono jednak sporo ołowiu, magnezu, a przede wszystkim to, co tu znaleziono, to miedź. Bisbee było jednym z najważniejszych centrów wydobycia miedzi w USA przez ponad 100 lat i przyniosło ogromne fortuny właścicielom i inwestorom oraz życie na poziomie średniej klasy kilku pokoleniom górników i zwykłych robotników. Taki górnik pracujący pod ziemią zarabiał od 3 do 4,5 dolara dziennie, co równało się tygodniówce w wielu innych zawodach i to była bardzo wysoka pensja na tamte czasy. Jeżeli chodzi o samo Bisbee, Bisbee było symbolem amerykańskiego boomtown, czyli takiego miasta wielkiego sukcesu i nieograniczonych możliwości. Podczas I wojny światowej kopalnie Bisbee dostarczały 1/4 światowej produkcji miedzi. Na początku lat 50. stało się jasne, że złoża są na wyczerpaniu, jednak wówczas bardzo nowatorska metoda wydobywania uratowała jeszcze na kilkanaście lat to miejsce. Jednak ostatecznie w 1975 roku kopalnia musiała zostać zamknięta. Idziemy na tour po kopalni Queen Mine. Takim będziemy jechać do kopalni. Copper Queen Mine była najbardziej produktywną kopalnią miedzi w Arizonie na początku XX wieku. Jej ruda wynosiła aż 23% miedzi. Jesteśmy w Queen Mine, mamy już bilety, dostaliśmy takie przypinki, mamy ciepłe ciuchy, jesteśmy gotowi, żeby iść. Vest on, everybody gets one, a little bit. So if you drop something falls off while you're on that train, don't reach under the train to get it. Don't bend down to grab it, because there's a lot of close tolerances in that mine. They just woke up. They just now woke up. Yeah. See them. Yeah. Oh, this thing's kind of stuck here. This is a new one. Okay. There you go. That's better. Okay. Thank you. You having fun? I już jesteśmy ubrani i gotowi do wejścia do kopalni. I feel a little bit lightheaded. Hey, for 14 bucks, that's the best joke you're gonna get. Let's go out here and get on our train. You sit on the yellow bench. You see a yellow place, sit on it. Think close, it's dark, and it's a different part of the world than you've ever been in before. So if you don't feel right, let us know. We can have a procedure, we can bring you right on out. Also, when I get ready to move this train, I'll ring that bell. And as we move this train, and as we go in here, you can take any photos that you wish. Siedzimy już w kolejce. Będziemy jechać do kopalni. As you're getting used to the dark, let me give you some quick and easy statistics. They worked these diggings here for 97 years. They came in on the top of this mountain in 1877, and they didn't close until 1975. So they were pulling that rock out of here. You bet they were. And by the time they got done, they had 155 miles of tunnel inside this mountain. But in all the different 29 mines in Bisbee, they had 2,000
300 miles of track and tunnel, all honeycombing in through the mining district here, right around Bisbee. And to give you some perspective on that, if you took that track and tunnel, 2,300 miles of it, and laid it end to end, it would stretch from Bisbee, Arizona, all the way to the Atlantic coast, all the way to Washington, D.C. As I come past you, you're going to hop off the train on my side here. Since the mine was open, there was another mine that was connected to this one. And they came down in these mines for 10 hours a day back in those early days. Usually in a particular pattern. So when they set off the charges, because they'd pack the holes with dynamite or explosives, and they would blast that rock apart. And when they blasted it apart, they wanted it to be nice and portable, nice small pieces. And that's what they called muck. Here's the muck right here. They would break the rock up into that muck. So they just didn't drill holes willy-nilly wherever they felt like it. There were books that talked about different kinds of blast faces. This particular one is called the 5-hole burn. I got to call the cage down to pick me up. No organism can live in its own waste. You learned that in biology class. Remember that? So you had to solve that problem. One of hundreds of stopes in the Bisbee mining area. They're all like this. Some are, but this is one of the oldest and one of the smallest. Okay, there's some that are 1,000 feet. Because you're that special group, a special part of the world, curious people, you're going to reward yourselves. How do you do that? You give yourselves a big round of applause. Yes, you do, because you earned it. Yes, you did. Jak wrażenia? Super, bardzo mi się podobało, dużo się dowiedzieliśmy o historii, gość był bardzo ciekawy i opowiadał fajne kawały. Muszę przyznać, że wycieczka była naprawdę bardzo ciekawa i interesująca. Warto wydać te 14 dolków, ale też jeżeli chcecie zobaczyć naprawdę prawdziwą wizytę w kopalni, to lepiej iść do Wieliczki. I jak Ci się podobało w Bisbee? Bisbee bardzo mi się podoba, to jest bardzo fajne miasteczko, jest tutaj co robić i ma taki bardzo fajny klimat. Powiedziałbym lekko hipisowski. Na co drugiej ulicy ewidentnie czuć niektóre zapachy, ale jest bardzo, bardzo fajnie, naprawdę. W każdej knajpie gra muzyka, na ulicy też grają ludzie, także czasem ciężko odkryć, czego się tak naprawdę słucha. Kopalnia też była fajna, także wydaje mi się, że warto tu przyjechać, warto to zobaczyć, poznać trochę historii tego miasta, no i później poczuć ten vibe. Trzydzieści minut czekania. They're their own distributors? Or they're in good distributed? Kończymy dzisiaj z Bisbee, teraz jedziemy do hotelu.